Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Transport Fever na naszej mapie, którą podbijamy transportowo. Ostatnio przeczytałem Wam kilka takich wytycznych na temat tego, jak głosowaliście w ankietach, tego jaki odzew to miało, jak to się procentowo odzwierciedlało. Natomiast praktycznie od razu te, mm, te, te miary się pozmieniały i to drastycznie. Po publikacji odcinka, który był dużo krótszy, był powycinany z budowy, z różnych, z różnych ciekawostek był poodzierany. Nagle okazało się, że większość z Was, właściwie to wszyscy oglądający, stwierdzili, że chcą jednak powrotu do odcinków półgodzinnych, odcinków z ciekawostkami. Wyjaśniłem Wam w prywatnych rozmowach, szkoda, że nie pod komentarzami, ale w prywatnych rozmowach, że nie da rady zrobić odcinka, który jest 20-minutowy, zbudować Wam jakąś linię, posunąć grę do przodu, a jednocześnie dać tutaj jakąś dawkę fajnych ciekawostek, ciekawych informacji na temat lokomotyw, pojazdów czy innych rzeczy. Większość z Was stwierdziła, że chciałaby jednak powrotu do tego, abym coś nadmieniał na temat pojazdów, które tutaj się poruszają, bo modele faktycznie Wam się bardzo podobają, z tego co przynajmniej większość z Was, podkreślę wszyscy, mówili. Dlaczego mówię i podkreślam wszyscy? Bo tak jest. Poprosiłem Was o to, żebyście jednak odnieśli się w ankiecie, dlatego żeby moje słowa nie były niepoparte żadną, żeby to nie było tak, że ja sobie coś tam wymyśliłem. I na pytanie, jaką długość odcinka preferujesz, w ankiecie wszyscy pozmienialiście to na półgodzinny odcinek. Tam były odpowiedzi 20 minut, 30 minut, 40 minut albo ponad godzinę. Stwierdzacie, że godzinę czasu to jest jednak za długo i ja się z tym zgadzam. To jest długi odcinek. 40 minut do 40 minut, no jest po prostu wdłuży Wam się ten odcinek. Natomiast półgodzinny chcielibyście, żeby był jednak z ciekawostkami, z rzeczami, którymi może Was zainteresuje, może nie. Tutaj jak widzicie mamy węzeł kolejowy ostatniej stacji, on działa, funkcjonuje, dowożone są towary. Cały czas tutaj ruch jest dość spory. O, teraz jest dowiezione paliwo, przed chwilą przyjechały jakieś osoby wysiadające, pociąg zabrał inne, żywność także została dostarczona, więc miasto funkcjonuje, rozwija się, zaraz Wam pokażę nawet jak. I tutaj, chciałbym Wam powiedzieć mniej więcej, jak to się odbędzie. Jeszcze ten odcinek spróbuję dokończyć na tej drugiej stronie mapy, tam linię, bo tam linię rozpoczęliśmy i fajnie by było ją dokończyć. Będziemy oczywiście rozwijali nasze imperium dalej, natomiast powiem Wam i może w komentarzach odnieście się, czy to tak mniej więcej chcielibyście, w komentarzach podkreślam, żebyście się odnieśli, czy faktycznie taki odcinek byście chcieli, jaki ja Wam teraz przedstawię, że chciałbym tutaj produkować, robić. Otóż wydaje mi się, że żeby to miało sens, będę budował część odcinka, jakąś linię dla Was, otwierał nowe tutaj rzeczy, natomiast
o ciekawostkach będę opowiadał w drugiej części odcinka. I pomyślałem, że pierwsze około 20 minut plus minus zostawię sobie na budowanie stricte i mówienie o tym, co robię, dlaczego to tak robię, a nie inaczej. Natomiast drugą część odcinka, takie około 5-10 minut, zobaczymy jak nam tutaj czas pozwoli, będę poświęcał na to, żeby Wam przedstawić jakiś pojazd, przedstawić Wam jakąś ciekawostkę o nim, nadmienić coś o nim i tyle. I zobaczymy, może taka formuła będzie Wam bardziej odpowiednia. Tutaj zamieniłem sygnalizatory, kiedyś postawiliśmy tutaj świetlne. Uznałem, że ta linia będzie linią historyczną z czasem, bo już mamy 1971 rok. Tą linię, kiedy otwieraliśmy, był rok w sumie 1850, to były tam na samym początku. No tutaj nie pamiętam dokładnie, który tu był rok, ale jakoś 900 któryś, 1900, nie wiem, 20, jak skończyliśmy tą linię. Tego pociągu Królewski Brzeg, który nazwał Deszpaku, i linię, która tutaj jest obsługiwana po samym nabrzeżu, przy wybrzeżu w sumie, będzie to taka linia nasza historyczna. Tej lokomotywy nie będę wymieniał, bo już nie będę mógł się cofnąć ani zakupić nowej. Ona się będzie starzała, będzie to taka, będziemy udawali, że to jest taka nasza linia bardzo, bardzo historyczna. Oj, taką sobie tutaj dorobimy do tego historyjkę. Miasteczko rozwija się, to końcowe tak, nie wiem czy pamiętacie, było małe, teraz już tutaj więcej jest tych lokali mieszkalnych, więcej jest tego przemysłu. Musiałem już tutaj poszerzyć drogę, bo się korki robiły. Tutaj jak widzicie, miasto już idzie w tą stronę, już poszukiwane są nowe drogi. Tutaj to miasto buduje, ja tego nie buduję, ja tutaj tylko dałem tylko przystanki. Pamiętacie, jak tutaj stawiałem przystanki, nie było tutaj kompletnie nic, w ogóle zero. W tej chwili mamy tutaj jakąś zabudowę, tutaj już jakaś zabudowa zaczyna rosnąć. Fajnie się to miasteczko rozwija. Jest na samym końcu mapy, na samym narożniku. Wystarczy dostarczyć im tam żywność, paliwko i już działa, już funkcjonuje. Ludziska są zadowolone, mam nadzieję. No, więc zobaczymy sobie jeszcze na statystyki tego miasteczka. Miasteczko w 96% ma sklepy, znaczy są dostarczane do sklepów tutaj te artykuły. No tam żywność akurat tutaj w tym przypadku. I w 100% jest dostarczany tutaj to paliwko, nie? Jak widzicie, nie wiem co to jest, maszyny i materiały budowlane. Nie rozwijaliśmy się w tą stronę, bo to zagęściłoby nam tutaj ruch i gra by mi się crashowała cały czas. Staram się tutaj mniej trochę tych pojazdów dawać, dlatego że już do rozwiezienia mają 8. Dałem tutaj takie duże ciężarówki i one rozwożą tutaj rzeczy po mieście. Robią to całkiem nieźle. A więc po prostu miasteczko wystarczy tylko wyposażyć w te artykuły, najbardziej potrzeby bieżące im zapewnić i już się rozwijają, są zadowoleni. Dobra, przejdziemy sobie na drugą część mapy. Jesteśmy na drugiej części mapy i tutaj chciałbym Wam zaprezentować nowy przejazd. Nowy, jaki znalazłem na tych dodatkach DLC. Znaczy DLC, no to są takie dodatki do gry po prostu. Tutaj jest miasto i stwierdziłem, że wystarczy sygnalizacja świetlna, przynajmniej
na tym pierwszym torowisku, które jest obsługiwane przez naszą kolejkę, która gdzieś teraz pojechała, nie wiem gdzie ona jest, gdzieś uciekła. Gdzie uciekłaś? A, tutaj sobie jedziesz. No i ta nasza lokomotywka tutaj sprawuje się całkiem nieźle, wozi coraz więcej tych pasażerów, ma jeden wagon. Myślę, że śmiało możemy powoli wymieniać ten tutaj składzik i tak też może uczynimy. Na początek byśmy tutaj zaproponowalibyśmy, ja myślę, taką lokomotywkę, która by nie rozwijała dużej prędkości, o na przykład taką, tylko dajmy jej, ona w zwyczaju bardzo często była pomalowana na bordowo, więc zrobimy w realności, w rzeczywistości. Więc taka. Bywały też zielone, ale to jest raczej taka transportowa lokomotywa tam pomiędzy małymi, ale użyjemy jej do transportu kolejowego ludzi, więc nic się takiego nie stanie. To jakiś wagon chyba restauracyjny. Tak dla bajeru możemy dać. Chociaż nie, tutaj jest za krótka linia. Wagon restauracyjny później damy do tej linii, która jedzie na drugą stronę mapy. Tutaj zaproponujemy taki wagon i myślę, że to będzie dobry kolor. Czy dać zielony? Zaraz zobaczmy, jak to będzie się prezentowało. Dobra, damy zielone takie wagony. Dobra, i damy takich wagonów 2. Wymień. Teraz poczekamy na to, żeby dojechała do dworca. Część oczywiście tego odcinka jeszcze poświęcam na takie drdymałki, dlatego że będziemy tutaj rozwijali tą linię dalej, tam do jednego miasta, po to, żebyśmy mogli później zrobić tutaj taki trójkąt kolejowy. Pokażę Wam, o co chodzi, jak ja to widzę, żeby to później funkcjonowało. I taka kolejeczka zostanie wymieniona. Jeżeli chcecie powrotu do tej kolejki, powiedzcie w komentarzach, to wymienię. To jest taka bardziej jezbanowa kolejeczka, a tutaj taka regionalna. Bardzo. Tak to się prezentuje. Myślę, że lokomotywa bardzo sympatyczna na taką krótką trasę. Bardzo ładnie to wygląda. Prawdopodobnie nie będzie na razie przynosiła jakichś wielkich dochodów. A te sygnalizatory, o których Wam mówiłem, jeszcze tylko powrócę. O, tak się prezentują sygnalizatory. I one zmieniają właśnie te kolory, tutaj światła, co w Transport Feverze nie jest takie częste. Rzadko kto tego używa, no ale czemu nie? Dlaczego nie? Bardzo ładnie się to prezentuje. Skąd te korki? Co to za korki? Ja tutaj poszerzyłem już tę drogę. Bardziej jej poszerzyć nie mogę. Pokażę Wam, o co chodzi. Kiedy bym chciał zmienić na trójpasmową, zobaczcie, musiałbym zniszczyć pół miasta. Tutaj nawet jest to niemożliwe. Musiałbym wyorać te budynki wszystkie. O, to wszystko, co jest na żółty kolor, zostałoby zburzone. Więc no, nie jestem w stanie Wam tutaj za bardzo pomóc, a korkować też mi nie możecie tego miejsca. Nie możecie mi tak robić tutaj, chłopaki, naprawdę. No to źle będzie. Nie, ja tak nie chcę. Bo Wam zrobię tu most, no. Jak bytą korki. No i tyle, więc tak to mamy tutaj rozwinięte. Przechodząc teraz do właściwej budowy, myślę tak. Dokończymy tą linię, którą rozpoczęliśmy. Ja już tutaj pozwoliłem sobie postawić dworzec, aby Wam tutaj nie wydłużać tego odcinka w jakąś nieskończoność. Pospieszyłem się z tym. Dworzec jest taki
normalny, taki jak tutaj gra zaproponowała. Myślę, że budynek też jest tutaj już spoko. Zobaczymy jeszcze może, czy daliby nam możliwość. Nie, tutaj nie ma takiej możliwości, żeby na przykład taki budynek dać. Ładniej to będzie się prezentowało, myślicie? Taki. Nie, nie będzie się ładniej, przepraszam, bo to jest. To jest. Nie, to nie, to nie, nie. Jeżeli już, to coś takiego. O, jesteśmy w czasach nowoczesnych. Dam taki. Jak chcecie powrotu do tamtego, to szybciutko w komentarzach, bo jak się lata zmienią, to nie będzie możliwości zmiany, dlatego że tutaj powrotu do starych rzeczy nie ma w tej grze. Lata jak upłyną, to pokazują nam się tylko nowe tutaj pojazdy czy tam budynki, natomiast te stare no znikają bezpowrotnie. Ja to zrobiłem w taki sposób, dlatego że no inaczej nie byłbym w stanie wam tego nagrać, bo z czasem gra by mi po prostu się tak wieszała, że to historia. Z taką opcją, że wszystkie budynki zostaw i tak dalej, na lata. Tutaj musimy zrobić jakąś komunikację prawdopodobnie i zobaczmy. Ty tutaj masz zasięg taki. Spójrzmy na to. Jak tutaj byś potrzebował? Aha, czyli w sumie tam autobusik, żeby jechał. Jakiś mały, jakiś nieduży. Dobra, to zróbmy w ten sposób, że aha, tam jesteś połączony, to tam cię nie mogę odciąć za bardzo. Kurde, pasowałaby mi ta droga tamtędy. Ta polna. Da radę to tak przerobić? Pokaż. Tutaj. Władek z Mieciem biorą się do roboty. Wiecie co? Zrobimy tak. Tutaj gdzieś. Ja tak sobie myślę. Aha, tutaj jest przejazd, jest. Tu jest, no to dobra, no to zrobimy tak. Bo połączenie z tą fabryką musi być. Dlatego, że zaraz będzie gra płakała nam tutaj w ostrzeżeniach, że a nie masz tam połączenia. Nie zrobiłeś połączenia. Odciąłeś nam drogę. Bo tutaj jest tak, że nawet jak nie obsługujemy tej fabryki my transportowo, to ona niby transportuje coś tam domyślnie, nie? Tam my tego nie widzimy, my tego nie będziemy nie jest to zaliczane jako my, ale jakiś tam niby transport się odbywa. No i tak jest w realności, no jakbyście ucięli drogę jakiejś fabryce, no to by się no, zdenerwowali, krótko mówiąc, nie? To jest normalne, więc w sumie dobrze, że tak jest. Dobra, tutaj odetniemy, to musimy wyburzyć, to zabieramy, wyburzamy. Tutaj zrobimy takie wygładzanie terenu, żeby tak na szybciutko. I dobra, i przechodzimy do pętli jakiejś. Jaką tutaj pętlę by dać? Jakąś taką nie za dużą. Czym ty jesteś, bo ciebie to jeszcze nie widziałem. Nie, ty jesteś za ogromny, kolego. Ładny. I gdzieś taką pętlę wrzucimy. Gdzieś taką pętelkę wrzucimy. Ja myślę, no, na pewno taką damy. Tak. Ale to już jest i na tramwaje, albo chyba na tramwaje. Dobra, zobaczmy. Ty nie, ty jesteś za duży, ty też jesteś, tak, za duży. Dużo za duży. Dajmy taką pętlę. Ona jest duża, ale na jeden pojazd, no to będzie chyba w porządku. Tutaj raczej nie sądzę, by potrzebny był transport jakiś tak. Nie sądzę, nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Dobra, idźmy teraz z przystankami, bo są potrzebne. Potrzebne nam są przystanki. Może te nowocześniejsze już damy.
Tutaj się nie da, tutaj się nie da, więc damy pierwsze przystanki tutaj. Damy także tutaj, po jednym tutaj. I teraz tak, jak już mamy tą część miasta, tak, czy ty tam sięgasz dworcu? A, dworzec tam nie sięga. Aha. Nie, dobra, przepraszam. Dobra, wycofujemy się z tej strony miasta, absolutnie. Już wiem. Nie, pojedziemy jednak tędy. Pojedziemy tędy. Pojedziemy tędy. I tutaj. Przejdziemy do tutaj. Do tej części miasteczka. Tutaj by mi pasowała ulica, oczywiście tej ulicy nie ma. Tutaj to daję tak, bo żeby, no jak autobus będzie przejeżdżał, żeby jednak sobie, no zahaczał o ten przystanek, jakikolwiek miał tutaj. Tutaj damy jeszcze po jednym i ja myślę, że pętelkę damy mniejszą, o tutaj, w tym miejscu. Tak. A bez burzenia budynku da radę? O, to ja bym takie coś chciał. Dobra, jak jesteś, to jesteś. Czy tutaj... Tak. No to mamy przystanki, dobra, jest ok. W porządku. I tutaj, tamte oczywiście wcześniej co nazywałem bus, to wszystkie są podpisane. Ja tam od razu wam pokazuję teraz na liście tych wszystkich. Każda jest jakoś nazwana, każda jest jakoś podpisana, tak żeby nie było bałaganu. Mamy porządek, żebyście tam nie myśleli, że nie. Te ropne pociągi i paliwowe nazwałem w ten sposób, paliwko, no bo ja nie widzę powodu, żeby tutaj nazywać je inaczej. Ropa to ropa, paliwko to paliwko, wiemy gdzie to lata. Żywność to tylko dokąd jedzie, też niepotrzebnie, żywność to żywność. Ona, ale tutaj jesteśmy w stanie identyfikować te paliwka, jakby coś, w razie takiej potrzeby. Nasza kolejowa środkowa, ta linia, która przejeżdża z jednej części mapy na drugą, którą zaraz będziemy wymieniali, jest nazwana tak jak widzicie, bo wcześniej oczywiście ją nazwałem, że tam co kolejowa czy coś, czy to nawet kolejowa jakoś inaczej była nazwana, nie pamiętam. Kolejowa Trzy Miasta, to jest ta mała, która jeździ i śmigała w taki sposób i zobaczcie, już coraz więcej ludzi bierze. Już tam ta mała lokomotywka już by nie dała rady, bo jest 26 osób z 42, które może zabrać. Też myślę, że tam jeszcze jeden wagonik poleci do niej, ale to zobaczymy. No i wewnętrzne linie, jak to jest na przykład WEF, WEF 3, WEF 1, paliwko, to ja wiem, że to jest wewnętrzna do danego miasta przypisana i tyle. Te linie, tak jak ja wam mówiłem, osobowe, te takie autobusowe, które są wewnątrz miasta, to my je utrzymujemy i dlatego, że rzadko się to opłaca. Rzadko. Tutaj 1000 jest zarobiony, ale on też zaraz zniknie. Bo one zarabiają, ale większość czasu wożą mało ludzi. To są autobusy, no tak jak w realności widzicie. Wsiada, nie wiem, 3 osoby, 5 osób. Czasami na przykład autobus jeździ przez jakąś część miasta i dzieją się takie rzeczy, że no, w godzinach szczytu wiadomo, no palca nie wetkniesz, bo tam ludzie się wysypują, ale one jeżdżą przez cały dzień. I to kosztuje, że on jeździ przez cały dzień, tak? Do późnego wieczora. Tak, w jakimkolwiek mieście, na jakiejkolwiek dzielnicy. I on no, musi kosztować. Dobra, stwórzmy teraz jakąś zajezdnia. Ty jesteś tramwajowa, to nie. Ty jesteś, ty jesteś taka autobusowa. Nie mamy takiej, możemy sobie taką dupnąć. Stać nas, proszę bardzo, mamy 173 bańki, w ogóle stan konta, tak? Staram się tutaj tak prowadzić tą
firmę transportową, żeby przynosiła jednak jakieś dochody. Już Wam pokazuję. Czy my mamy jakiś kredyt? Już nie. 500 tysięcy mieliśmy z jakiegoś powodu, już nie pamiętam, może tam gdzieś za mało razy kliknąłem. Ona jest ogólnie już spłacona, widzicie jak nasze finanse się przedstawiają. Oczywiście kiedy zaczynam budować, to robią się czerwone rzeczy tutaj na tej liście, dlatego że no wtedy oczywiście koszta postawienia tam drogi, mostu, toru, budynków jakiś tam, no to wszystko musi kosztować, wiadomo, tak? Więc to jest odejmowane od naszego rachunku i czasami przekracza nasze możliwości. O, i takie coś. Więc tutaj puszczamy autobusik. Bardzo proszę, autobusik. Jesteś autobusiku. Mamy możliwości naprawdę spore. Ten da radę, ale zaraz, Ikarusa nie mamy, właśnie. A takie Ikarusy przecież funkcjonowały w miastach, więc damy ciebie. Damy ciebie. O, ciebie razy 2. Ty kosztujesz 52 koła rocznie, to damy ciebie 2. Będziemy oczywiście mieli stratę, no i będziemy mieli, no i stać nas. Okej, kto bogatemu zabroni, tak? Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tak będzie to wyglądało. Znaczy te modele nie są odzwierciedlone naprawdę ładnie. Zobaczcie na to. Spójrzcie. Oczywiście też takie Ikarusy jeździły przegubowe. Spróbuję takich poszukać dla Was. Zobaczymy, czy uda mi się je wrzucić na tę mapę. Jeszcze zatrzymam ten pojazd na chwilę. W ogóle mogę na chwilę zrobić pauzę gry. Pokażę Wam. To jest Ikarus bodajże 280. Nie wiem, bo nie patrzyłem, a jeszcze w sumie mogę przecież zobaczyć, jakim Ty jesteś Ikarusem. Nie, to jest Ikarus 260, ale 260 podejrzewam, że to oznaczenie jest ze względu na to, bo to jest oznaczenie modelu, prawda? Więc wydaje mi się 12-metrowy City Bus, no tak, węgierski, oczywiście. Ale 280 to były przegubowe, ja sobie teraz przypomniałem, a 260 podejrzewam, że chodzi o to, że jest, no, to jest taka nieprzegubowa wersja, tak? Więc 12-metrowa, więc dlatego, tak myślę, tak sądzę, że tak. I teraz zatrzymałem, będą fruwały nierówno, a chcemy, żeby były w miarę równo, więc zróbmy tak i zróbmy tak. O, i teraz mamy je. Czy ty zrobisz to, co ja myślę, że zrobisz? Pewnie tak. O, pięknie podjechał. Pamiętacie takie drzwi harmonijkowe? To są, tak się na nie mówiło, harmonijkowe. Robiły tyle hałasu, kiedy się otwierały na jakimś przystanku. Autobus w ogóle cały był przecież głośny, ale jeżeli ktokolwiek jeździł takim autobusem, ja takim podróżowałem do szkoły codziennie, więc siadałem na takim przegubie, bo to oczywiście był przegub, była taka doczepa, tam było takie koło, tam się siadało na takiej rurce i jak kierowca się zorientował, że tam gówniak przyszedł i siedzi na tej rurce, to zaraz przychodził i wychodź z tej rurki, uciekaj, bo tam można było wpaść, zrobić sobie krzywdę, no ale kto o tym wtedy myślał? Uwielbiałem stać tutaj w tym miejscu, jak gdzieś dalej jechałem, była taka barierka przy samym kierowcy. No i jak byłem jeszcze małym gówniakiem, no to tam stawałem, to było moje miejsce VIP-owskie i tutaj miałem widok przez całą tą szybę tutaj z prawej strony. To też byli tacy kierowcy, którzy się tym zaraz denerwowali, oni tego nie lubili bardzo z jakiegoś powodu. No, nie wiem, czy zasłaniało. Podejrzewam, że chodziło o bezpieczeństwo, że jak przyhamuje, to że zęby można sobie wybić i tak dalej, nie? I tak to wyglądało. Dobra, dość gadania, troszeczkę zaczniemy budować. Ja tutaj puszczę tor,
którym mieliśmy połączyć dworce. A jak widzicie, odcinek jest ciężko jest bardzo nagrać odcinek z takiego Transport Fevera, dając jeszcze jakiekolwiek ciekawostki, tak jak ja wam teraz w bardzo wielkim skrócie cokolwiek powiedziałem. O, tak może podniesiemy. Jest bardzo ciężko nagrać krótki odcinek. To graniczy z cudem. To jest niemożliwe, żeby mówić i robić. Ciężko się skupić wtedy bardzo, kiedy się mówi o czymś i myśli nad tym jeszcze, co trzeba powiedzieć i w jaki sposób. Żeby było dla was też ciekawe, interesujące i żeby nie zapomnieć o wielu rzeczach dopowiedzieć. No tak, spróbujemy tutaj wygładzić, bo jednak chociaż odrobinę. Oczywiście później się tym zajmę tak na tip-top, żeby to powygładzać, tak jak to robię, tak jak już wam mówiłem, to wielokrotnie po odcinku siadam i dopracowywuję, staram się dopracować zawsze te linie kolejowe. Tutaj sobie zrobimy takie tutaj rozejście, ja myślę, że takie, o nie, przepraszam, takie, nie, jeszcze inaczej, przepraszam bardzo. Zrobimy sobie takie z tego ostatniego peronu skrajnego, o tak. Tutaj zrobimy tak, będziemy mieli ten krzyżyk, czy nie będziemy, czy nie da rady, tak? Oj. No co ty, Stefan? O. Powoli, ale się przetoczy. O. Jest w miarę równo. Stefan, nie poznaję cię. Naprawdę. Później oczywiście to zweryfikuję, sprawdzę, czy Stefan się wyrobił, czy się nie wyrobił. Tutaj o, tylko wygładzimy, no bo to jednak widzicie, jak to krzywdzi oko, jak się na to patrzy. No patrzy się strasznie. Nie wiem, ja jak to widzę, to mi oczy krwawią. Jak takie górwisko wyskakuje ci między torami, no bez przesady. Takich rzeczy się nie robi po prostu ludziom. Nigdzie się tak nie buduje chyba. Raczej nie. Do tej góreczki tak odrobinkę. Oczywiście tory bardzo często zagłębiane są. Na trasie Szczecin-Poznań macie takie zagłębienia. Kraków-Katowice także pociąg wpada w podobne tematy, więc my też możemy sobie zrobić. Dlaczego nie? Takie różne zagłębienia, ale nie, takie kanciaste rzeczy, no to już się nie dzieją, trzeba je trochę pozałagadzać, bez przesady. Tu musimy pociągnąć tor. Ja myślę, że go wepniemy tutaj. O, będziesz tutaj. Damy oczywiście sygnalizatory, które są tutaj bardzo potrzebne. Damy te nowoczesne. Tak jest. Tu. Damy tu. Nie muszą stać wcale równo. Nie o to chodzi. Tu będziesz tu, a ty będziesz przy samiuśkim o tu. Jest? Jest. Pasi? Pasi. Będziesz tam oznaczał i tutaj musimy zrobić dopiero za skrzyżowaniem torowym. Tutaj zrobimy oczywiście jednokierunkowy. Teraz, żeby nie było zbyt monotonnie, to tutaj nie zrobimy tym razem, nie skrosujemy tych torów, nie będziemy ich krosować, przecinać wedle siebie, tylko zrobimy taki numer, jaki także jest stosowany przy stacjach w realu na tak zwaną łódeczkę. W tę stronę, zaraz. Nie, ja myślę, że byśmy zrobili tak. A czemu nie? A czemu nie? Bo co? Co zrobiłem? Dawaj mi tutaj tor. Janusz, nie przesadzaj. Dobrze.
Oj, tak dzisiaj jakoś tak ci fajnie to wychodzi. No wieś, nie poznaję cię. Ze Stefanem chyba reprymendy dały jakiś wymierny skutek. O, i takie coś. Ty patrz, nie zagłębia mi torów, nie robi jakichś dziwactw. No nie poznaję tego. Nie wiem dlaczego. Kurde, a tak lubiłem was opieprzać za wszystko. Kurczę. No dobra. Zróbmy tak. Dobra, mamy takie coś. Tutaj nam nie potrzeba oszczędzać miejsca, więc nie będziemy go oszczędzali. Zrobimy coś takiego. Teraz Ciopąg. Ten na 3 miasta. Kochana linio, będziesz jeździła teraz jeszcze dodatkowo tutaj. Chciałbym. I tutaj. I tak. I teraz jeszcze będę chciał zobaczyć, jak ty. OK. I powiem, już wam powiem, jak to będzie fruwało, jeździło i funkcjonowało. Z tamtego toru będzie przejeżdżał na ten i z tego będzie wyjeżdżał tutaj na prawy tor. Znaczy teraz patrzymy, że na lewy, ale normalnie na prawy. Patrząc od strony dworca. I tutaj naszym powrotem będzie ten skrajny peron, tak myślę, będzie w porządku. A ta nasza, co jedzie spoza mapy, będzie jechała tutaj i kończyła swój bieg na środku, tutaj gdzie kończy w tej chwili. Tak myślę. I tak zrobimy. Ty będziesz na 3. peronie, a czemu, przepraszam, o co chodzi? A, wiem o co chodzi. Marian, dobra. Dobra, rozumiem. Rozumiem. Poczekaj. Tak? O to chodziło? A, bo nie zrobiłeś. No nie zrobiłem, no przepraszam. O, i już jest dobrze, już jest lepiej. No bo linia nie chciała przechodzić, widzieliście, kończyła bieg i koniec. Dobrze. I już działa. W takim razie mamy taki dłuższy odcinek ze względu na zmiany, ze względu na te różne rzeczy, za co was bardzo przepraszam, że jest tak długi. Od następnego będę starał się robić 30 minut plus minus 5 minut i będę będę robił to w ten sposób. Jeszcze raz podkreślę. Jeżeli komuś się nie podoba, proszę o tym napisać w komentarzu. Że będziemy robili w ten sposób, że odcinek będzie miał około 30 minut i w tych 30 minutach będę część czasu budował dla was jakąś trasę, ewentualnie i w pewnym momencie będę ją nawet przerywał, opowiadając o jakimś modelu, tak jak na przykład o Ikarusie, krótko, zwięźle, nie roztkliwiając się za mocno nad tym i tyle. I tak to będzie mniej więcej wyglądało. Mam nadzieję, że to wam się spodoba i że to się już utrzyma, a jak nie, no to zmienimy. No, jaki to jest problem, tak? Ja to po to robię, żebyście wy mogli nacieszyć oko, spędzać fajnie czas przy takim filmie i brać jakąkolwiek naukę może na temat modeli, ale też nie będę wam opowiadał zbyt wiele, bo ja chcę, żebyście wy sami zanurzyli się, jeżeli kogoś to oczywiście interesuje, głębiej, bardziej, mocniej. Tak? I dlatego, tak jak tutaj napisała jeden z komentujących, Kasia Kicia bodajże, że ona jeszcze się tam zagłębia, ona jeszcze potem kopie, bo ona jest ciekawa. No jeżeli jest ciekawa, faktycznie zainteresowałem kogoś modelem, a tym bardziej kobietę, no to fajnie, to bardzo się cieszę, będę robił to częściej. Dobra. Tym razem z zewnątrz będziemy oglądali nasz model, jak on sobie podróżuje od A do Z. Zapraszam was serdecznie na tą przejażdżkę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!